darkest regions, wrapped in a cloak of light. Mindless of focus heights, I'm trying to get my opus right. Throw my doubts aside, I climb the mountainside. And when I reach the peak, the view I see will not be flat. Czajnikowy.pl. Realizowałem odcinek o Aeropressie, nawet nie zdawałem sobie sprawy z tego, jakim powodzeniem w Polsce cieszy się Fellow Prismo, czyli ten dodatek do Aeropressu, który ma uczynić to urządzenie bardziej funkcjonalnym, sprawić, że będzie w stanie wykonać espresso z prawdziwego zdarzenia bez potrzeby jakiegoś sprzętu za grube pieniądze. Ja Wam powiem szczerze, ten etap fascynacji różnego rodzaju gadżetami kawowymi mam już chyba dawno za sobą. I tak to się akurat wydarzy, że raz na jakiś czas pojawia się jakiś gadżet, który ma niby zrewolucjonizować sposób parzenia kawy w domu. Ja tą recenzję podzielę na dwie części, ponieważ nie chcę, żeby to była kolejna lukrowana laurka dla Fellow Prismo. Nie chcę, żeby to była kolejna reklama w stylu telewizji Mango w samych superlatywach opisująca to, co w zasadzie to urządzenie, czego to urządzenie nie jest w stanie w rzeczywistości wykonać. Więc pierwsza część będzie taka raczej krytyczna i powiem Wam o tym, dlaczego ja osobiście zawiodłem się na Fellow Prismo. Może trochę nawet poczułem się oszukany tym zakupem. Ale w drugiej części powiem Wam o tym, co odkryłem w Fellow Prismo i dlaczego uważam, że wykorzystując w odpowiedni sposób to urządzenie, możemy sprawić, że nasze napary będą smaczniejsze. Być może część z Was zastanawia się, ale to w zasadzie o czym jest ten dzisiejszy odcinek? Dzisiejszy odcinek jest o Prismo. To jest taki element, który został stworzony przez firmę Fellow w celu wzbogacenia, rozszerzenia spektrum możliwości użytkowania Aeropressu. I składa się w zasadzie z dwóch elementów. Tym pierwszym takim bazowym elementem jest cała obejma zawierająca możliwości, takie specjalne wypustki do zamocowania na Aeropressie, ale też właśnie taki dzióbek, nie kapek, dzięki któremu przez cały czas mam woda kontakt z kawą i nie wycieka nam podczas zaparzenia. W końcu używamy bardzo niewielkich ilości wody. Drugim elementem jest sitko metalowe z otworami o średnicy 70 mikronów, z silikonową uszczelką, która bardzo ściśle łączy nam dwa elementy ze sobą i zapobiega wyciekaniu wody gdzieś bokami. Pierwszym pytaniem, które powinniśmy sobie zadać, to z czego wynika tak wielka popularność Fellow Prismo? Z czego wynika tak wielka popularność elementu, który sam w sobie kawy nie robi? Jest tylko dodatkiem. Potrzebujemy do tego jeszcze właśnie Aeropressu. Oczywiście wynika to z tego, że producent zapewnia nas, a nawet może obiecuje, mamiąc nas pięknymi reklamami, że jesteśmy w stanie zrobić espresso przy pomocy tego urządzenia, że jesteśmy w stanie zrobić espresso z kremą przy pomocy tego urządzenia, więc nie chodzi już tylko o intensywność kawy, nie chodzi już tylko o gęstość, ale i te wszystkie przymioty, które tutaj espresso powinno mieć. Czy tak w rzeczywistości jest i czy w ogóle potrzebujemy tego elementu, żeby wykonać kawę o takiej intensywności przy pomocy Aeropressu? O tym w następnym eksperymencie. Przed sobą 3 espresso, każde zaparzone w trochę innej technice. Jest wśród nich Prismo, jest wśród nich technika odwrócona z papierowym filtrem, jest wśród nich też technika regularna z dodatkowym filtrem położonym na kawie jeszcze przed przelaniem wodą, tak żeby ta woda, ten słój wody utrzymywał się nad kawą w dolnej części przez długi czas, czyli gdzieś około 50 sekund i następnie właśnie przeszedł przez kawę, umożliwiając osiągnięcie czegoś w stylu espresso. To taka technika, którą mogliście zobaczyć na kanale Gacy, więc jeśli jeszcze tam nie byliście, to sprawdźcie to. Przede wszystkim to, co musicie wiedzieć, to to, że każda z tych technik miała dokładnie te same parametry. 20 gramów kawy zmielonej dokładnie w taki sam sposób, woda w temperaturze 90 stopni w 60 gramów dokładnie tej wody. No i jak chodzi o czas, to po 50 sekundach rozpoczynałem przyciskanie i starałem się w minutę 10 zdążyć.
Pierwsze pytanie, które musimy teraz zadać, to czy w ogóle potrzebujemy Prismo, żeby wykonać kawę o takiej intensywności? Co nam daje to Prismo? Tak naprawdę żadna z tych próbek nie miała w ogóle kremy, więc jeśli już mówimy tutaj o tym właśnie gęstym takim espresso, które jeszcze ma dodatkową piankę na powierzchni, to żadna z tych technik nie jest w stanie zagwarantować tak naprawdę zadowalającego efektu. Coś się pojawiało oczywiście przy Prismo, natomiast no, wciąż nie mogę nazwać tego kremą i ja wiem dokładnie, z czego to wynika, skąd pochodzi ta pianka. Natomiast powiem Wam o tym później, najpierw test smaku. Nie wiem tak naprawdę, która próbka jest którą, więc musimy sobie tutaj wszystko przetestować po kolei. Ok, coś już wiemy. Próbka numer 1 jest bardzo słodka w smaku i czysta. Nie ma tam praktycznie w ogóle wyczuwalnego pyłu. Bardzo ciekawy balans między kwasowością, goryczką i słodyczą. Czy jest to espresso? Absolutnie nie. Jest większa gęstość tej kawy, natomiast wciąż nie jest to body rasowego espresso. Jak chodzi o próbkę numer 2, tą, która jest po środku, no to jest to ewidentnie kawa, która jest niedoparzona. To akurat bardzo mocno wyczuwamy. Czyli jest ta kwasowość, ale ona jest taka cierpka. Tam nie ma za bardzo słodyczy, niewiele się wydarza. Próbka numer 3 to próbka, która jest bardzo gęsta w smaku i o ile nie przeszkadza mi kompletnie jej balans między słodyczą, goryczką i kwasowością, o tyle ilość pyłu zawieszonego w ustach jest czymś bardzo irytującym. Zdecydowanie, jeśli zadajemy sobie pytanie, czy potrzebujemy Prismo do tego, żeby wykonać espresso, czy coś, co przypominałoby intensywnością espresso, odpowiedź jest: nie potrzebujemy. Na pewno musimy zwrócić uwagę na to, że skoro w tej pierwszej próbce tutaj mamy tak dużo pyłu, to będzie on też wpływał na to, jak gęsta wydaje się ta kawa. Natomiast to nie jest takie klasyczne body w rozumieniu substancji rozpuszczonych w wodzie, które sprawiają, że mamy gęsty napar, jakoś tak gładko przechodzących po naszym języku. To jest tak naprawdę coś, co można by nazwać sztucznym body, czymś, co jest w zasadzie takim pewnego rodzaju maskaradą, bo mamy tylko i wyłącznie pył, który imituje nam tą gęstość espresso, natomiast nie jest tym body, nie jest tą właściwym parametrem, którego oczekują wszyscy po espresso. Jak chodzi o te próbki, które są tutaj na samym początku, no to też mogę powiedzieć, że to nie jest jakieś takie wybitnie gęste i smaczne pod tym względem, ale jeśli miałbym wybrać jakąkolwiek próbkę na plus, nie jako espresso, ale wybijającą się w tym zestawie, to wybrałbym próbkę numer 1 ze względu na to, że jest czysta w smaku, nie ma tam pyłu i bardzo fajny balans. Próbka środkowa na pewno by odpadła ze względu właśnie na tą cierpkość i nieodpowiedni balans, a próbka numer 3 odpadłaby ze względu na widoczną nawet na dnie bardzo dużą ilość pyłu, który zakłamuje rzeczywistość i jest nieprzyjemny na języku. Sprawdźmy w takim razie, co kryje się pod każdą kolejną próbką, z jakiej metody ona pochodzi. Pierwsza próbka jest to próbka przyrządzona przy użyciu odwróconej techniki, czyli filtr, odwrócona technika. Ona dała najbardziej soczyste espresso, czyli ten napar intensywny, bez tego drażniącego pyłu. Druga próbka to jest technika gacy, czyli niestety nie jestem w stanie się podpisać pod nią rękoma i nogami, nie daje takiego dobrego balansu, pewnie przez to, że przez długi czas kawa zostaje sucha w dolnej części, nim woda w ogóle zetknie się z nią, czyli góra już zyskuje kontakt z wodą, a dół jeszcze w ogóle jej nie złapał. Natomiast ostatnia próbka, to już nie ma innego wyjścia, to jest literka P, a więc Prismo. Jeśli miałbym określić, czy warto kupować Prismo, żeby osiągać intensywność espresso, to moja odpowiedź brzmi nie i powiem Wam szczerze, że właśnie to jest jeden z argumentów, dla których ja bardzo mocno się zawiodłem na tym, ponieważ obietnica złożona przez producenta nie została
nie została spełniona. Ja myślałem, że ten zaworek, który mamy w tej części, służy do tego, żeby utrzymywać pewne ciśnienie przez dłuższy czas i dopiero kiedy osiągniemy siłą mięśni odpowiednie ciśnienie, to woda przejdzie na drugą stronę. W rzeczywistości jednak jest to dokładnie ta sama konstrukcja, co w keczupach znanej marki. Nie stawia żadnego oporu. No i plus to, że całość powoduje, że bardzo dużo pyłu przechodzi na drugą stronę. Czy warto inwestować w Fellow Prismo, aby wykonać espresso? Na pewno nie. Obiecam Wam również, że opowiem o tym, w jaki sposób powstaje krema na powierzchni kawy przyrządzanej Prismo. Któregoś dnia postanowiłem zaparzyć sobie oolonga w Aeropressie. Konstrukcja idealnie się do tego nadaje. Metalowe sitko przepuszcza dużo substancji rozpuszczalnych do mojego naparu, a lejek niekapek utrzymuje napar w dłuższym kontakcie z liśćmi, a w oolongu te liście są bardzo mocno skręcone, więc stwierdziłem, że będzie to dla mnie czymś przydatnym. Jak się pewnie domyślacie, gdy przecisnąłem wszystko do mojej filiżanki, na powierzchni mojego oolonga pojawiła się cieniutka warstwa kremy, czy jakiekolwiek pianki. Lampka się zaświeciła i uświadomiłem sobie, że lejek niekapek, który mamy w tej części, jest również perlatorem i on napowietrza nasz napar. Tak naprawdę nie mamy do czynienia z kremą, a jedynie z pewnego rodzaju powietrzną imitacją kremy. Nie ma to więc kolejny raz żadnego związku z espresso, więc jeśli walczycie właśnie o to, żeby osiągnąć kremę na powierzchni Waszej kawy przyrządzanej Prismo, to musicie wiedzieć, że jest to jedynie efekt i nie warto tak naprawdę poświęcać się temu uwagi, żeby osiągnąć jak najwięcej pianki na powierzchni Waszej kawy. Czy w takim razie powinniśmy kompletnie zrezygnować z zakupu Prismo, albo po prostu, jeśli już je kupiliśmy, albo dostaliśmy na gwiazdkę, stwierdzić, że odstawiamy je od dzisiaj na półkę? No nie, ale nie łudźmy się, że jesteśmy w stanie przyrządzić przy pomocy tej techniki espresso, ponieważ nie jesteśmy, czyli przy pomocy Aeropressu nie da się zaparzyć espresso. Nie te parametry, nie te ciśnienie, nie ten sprzęt. Ja miałem już wcześniej w swoim posiadaniu bardzo dużo różnych filtrów metalowych, więc troszeczkę zasmucił mnie fakt, gdy przyszło do mnie Prismo, że w zasadzie zyskuje kolejny filtr metalowy, jedynie tylko z uszczelką, która jest z tej strony. Ale muszę Wam powiedzieć, że używam Prismo od dość długiego czasu, właśnie te, myślę, pół roku użytkuję i jest to właśnie taki gadżecik, który jest ze mną w zasadzie przez cały czas. O co w tym wszystkim chodzi? Przecież powiedziałeś tak dużo złego na ten temat. Chodzi generalnie o to, że nie ma mowy o tym, żeby przyrządzić espresso przy pomocy Prismo, ale przy pomocy dużej kawy sprawdza się świetnie. Musicie mi uwierzyć na słowo, nie chcę już robić tutaj kolejnego eksperymentu, ale wykonałem tych prób dość dużo, porównywałem kawy ze sobą. I Prismo daje kawy, które są troszkę bardziej bogate w smaku. Tam się więcej dzieje. I wiem dokładnie, z czego to wynika. Jeżeli mamy taki zwykłe sitko z Aeropressu i przyłożymy do niego nawet metalowy filtr, to ten filtr opiera się o ścianki tego sitka, a to sitko ma tylko nieliczne, duże otwory, ale jednak jest duża przestrzeń zakryta przez tą ściankę plastiku. To powoduje, że cała kawa parzy się nierówno, czyli ta część wody, która przeleci właśnie przez te otwory, przeleci tam w większym natężeniu niż w tych miejscach, gdzie po prostu blokuje nam ścianka plastiku. Przy pomocy Prismo mamy możliwość zniwelować ten mankament i przy okazji dostajemy bardzo dużą sieć malutkich otworków, dzięki którym to zaparzenie następuje po prostu pełniej i nie mamy różnego rodzaju blokad pomiędzy, no więc cały słup wody przelatuje nam bardzo równo przez całą powierzchnię kawy. Lejek niekapek jest może niepotrzebny, natomiast uszczelka, która jest z tej strony, również jest bardzo korzystna, ponieważ dużym mankamentem Aeropressu jest to, że gdzieś bokiem przecieka pewna ilość naparu. Dzięki temu, że mamy tutaj tą gumkę, mamy możliwość zniwelować ten problem, czyli nic nam bokiem nie ucieka, mamy dużo czystsze napary, jeśli zastosujemy tutaj jeszcze papierowy filtr. Czyli samo Prismo w moim odczuciu jest czymś, co jest za mało, ponieważ nie mamy dobrej filtracji kawy, a ja chcę, żeby to było naprawdę czyste w smaku. Ale jeżeli zastosujemy papierowy filtr na filtr metalowy
założymy sobie wszystko na AeroPress, to gwarantuję Wam, że efekty będą dużo lepsze niż przy użyciu zwykłego sitka, nawet jeżeli byśmy użyli tam w środku metalowego sitka, ponieważ nie będzie ono oddzielone od tej ściany plastiku, którą mamy po tej stronie. To tyle na temat Prismo. Mam nadzieję, że troszeczkę pozytywnego fermentu wprowadziłem w ten temat i że skończymy z takimi sloganami, ponieważ wydaje mi się, że zbyt dużo zostało powiedzianych rzeczy o Prismo i może troszeczkę tak bezrefleksyjnie. Natomiast jeśli chcecie więcej takich odcinków troszeczkę zaawansowanych, jeżeli chcecie odcinki, które pokazują również inne sprzęty do parzenia kawy albo inne gadżety, albo po prostu coś tam odkryliście i chcecie, żebym to przetestował dla Was, to ja jestem do Waszej dyspozycji, zapraszam do dyskusji również w komentarzu. Żegnam się z Wami i do zobaczenia na tajnikowy.pl.